Cześć, witam Was Energik w odcinku o grach na poważnie. Dawno nie było, ale pomyślałem, że można by było od czasu do czasu tą serię wskrzesić. To taka seria, w której gadam sobie niezobowiązująco o różnych związanych z gamingiem rzeczach, niekoniecznie o samych grach, bardziej o samej branży gamingowej. I dzisiaj kilka słów na temat edycji fizycznych gier i tego, że one umierają. Otwierałem sobie kilka mądrych artykułów, gdzie mamy różne te dane statystyczne i będę się nimi opierał, abyśmy mogli określić, czy to prawda, czy nieprawda. Wszystkie te dane są oczywiście dostępne dla każdego, więc nie będzie problemu, żeby je znaleźć. Natomiast mogą być niewielkie różnice statystyczne względem różnych portali, ale tam to, powiedzmy sobie szczerze, to jest margines błędu, więc nie ma tutaj czegoś takiego, że to będzie jakieś znaczące. Jeżeli chodzi o same gry fizyczne, ja już mówiłem wielokrotnie, że uważam, że kolejna generacja konsol, czyli PlayStation 6 i Xbox, jakkolwiek będzie się on nazywał, będą już bardziej konsolami stricte nastawionymi na cyfrową rozgrywkę, aczkolwiek spodziewam się tego, że ta konsola może być tak zwaną konsolą przejściową, czyli będzie możliwość do kupienia zewnętrznego czytnika. To już robi PlayStation, wiemy, że mamy PlayStation 5 Digital i mamy PlayStation 5 z wbudowanym czytnikiem, natomiast Xbox też jest w tych dwóch wersjach, natomiast teraz spodziewam się, że będzie jedna konsola i będzie po prostu możliwe do kupienia czytnik, który będziemy mogli sobie podpiąć. Nie jest chyba też tajemnicą, że sprzedaż gier fizycznych spada i z roku na rok będzie coraz gorzej. Z jednej strony to dobrze, z jednej strony to źle, ale są też pewnego rodzaju pozytywne aspekty tego, że ta cena ta sprzedaż spada fizycznych nośników, zaraz sobie o tym zresztą opowiemy. Powiem Wam, że tak się zastanawiałem, bo kolejna generacja konsol, postawię taką tezę, kolejna generacja konsol to już nie będzie walka na ekskluzywy, nie będzie to walka na sprzęt, czyli na konsolę, przynajmniej pomiędzy PlayStation a Xboxem, Microsoftem, bo do Nintendo jeszcze dojdziemy. Myślę, że to nie będzie walka na gry, to będzie walka na Game Passy, czyli kto ma więcej użytkowników na odpowiednich Game Passach, na koncie Sony czy na koncie Microsoftu, i tu będzie się toczyła ta walka. Walka, która według mnie w końcu, to nie nastąpi teraz, nie nastąpi pewnie za rok, może nastąpi za 10 lat, może za 15, będzie wszystko dążyło, wydaje mi się, do unifikacji, gdzie będziemy kupować Game Pass, niezależnie czy od jednego, czy od drugiego producenta, i wszystkie gry w Game Passie będą te same, czyli będziemy wybierać po prostu, nie wiem na jakiej podstawie, to co bardziej lubimy, tak? I spodziewam się tego, że właśnie widzimy już teraz, że Microsoft bardzo próbuje się uzbroić w użytkowników Game Passa, to dzięki temu, że te nowe tytuły wszystkie trafiają do Game Passa. Teraz silnym ciosem dla Sony będzie Call of Duty nowe, które również będzie w Game Passie. To będzie już tutaj taki dość ważny element i niezależnie czy mówicie, że ja nie gram w Call of Duty, bo może ty nie grasz, ale Call of Duty, słuchajcie, to jest potężna marka. Poczekajcie, zerknijmy, bo aż jestem ciekawy. How many players w 2023? Nie wiem, czy to można gdzieś sprawdzić. Modern Warfare 2. No to jest potężna marka, tak? To się sprzedaje w milionach kopii. Gracze w to faktycznie dosyć często grają. No i powiem Wam tak, ostatnich 30 dni, mówimy tutaj o Call of Duty, chyba nie wiem, czy to jest ogólne Call of Duty, czy całe, mamy 73 000 graczy, którzy grają, ale to są chyba, nie wiem, nie jest rozdzielone, natomiast chodzi mi o to, ile graczy kupuje samą serię Call of Duty, tak? Nie da się ukryć, że jest to najbardziej popularny
FPS ever i żadna inna gra, żaden Battlefield na razie nie może mu jakby zaskoczyć, nie może być dla niego konkurencją. Tak patrzę, ale wiecie, tak nie podają oni za bardzo. Natomiast no Modern Warfare 3, czyli ten ostatni, jedyną grą, która go przebiła, był Hogwarts Legacy, który był absolutnie niesamowitym sukcesem, ale pamiętajmy, że Call of Duty wychodzi co roku, czy tam no, ostatnio wychodził, tam nawet może była ta przerwa większa, ale średnio wychodzi co roku, a taki Hogwarts Legacy wychodzi raz na kilka lat, także widzicie, jakie to są ogromne pieniądze, jeżeli chodzi o ilość graczy, którzy są zainteresowani tematem. Więc te Game Passy aktualnie zbroją się i Sony, i Microsoft, i będzie to następowało, wydaje mi się, coraz bardziej agresywnie. Ja się spodziewam, że Sony szykuje dla nas, to mówiłem w ostatnim NR Flashu, coś takiego, co będzie umożliwiało w formie Game Passa PlayStationowego ogrywanie gier z PlayStation 3. To będzie fajny feature. Oczywiście ja gdybałem, czy to będzie natywnie, ale natywnie to na pewno nie będzie. Będzie to oparte na jakimś tam emulatorku, ale możliwe, że to wejdzie i to będzie taką troszkę odpowiedzią na to, że w Microsoftie będziemy mieli Call of Duty. Wiem, że to się jakby nie przekłada, tak? Ale to będzie też duża wiadomość, jeżeli faktycznie coś do takiego czegoś dojdzie. Ja się spodziewam, że PlayStation już powoli zaczyna zachęcać graczy, nawet ci, co mają tylko pecety, żeby zakładać konta na PlayStation Plusie. To już wiemy, że to było w Ghost of Tsushima, było w Helldivers i te elementy będą coraz częstsze. Myślę, że Sony już widzi też, że kolejna generacja konsol właśnie będzie wojną na Game Passy i na użytkowników Game Passa. Ale tak jak mówię, to spowoduje troszkę unifikację rynku i te same gry będą pojawiały się tu i tu. Tak mi się wydaje. Zresztą tak jest samo na wodach filmowych, serialowych, że seriale znajdziemy i na Amazonie, te same seriale i na przykład na Netflixie, a jeszcze czasami nawet na HBO. I oczywiście każdy WOD ma swój serial, który był przygotowywany na przykład przez Netflixa, przez HBO czy przez Amazona, ale wiele tych seriali i filmów się powtarza na poszczególnych wodach. No, ale co w ogóle z tymi edycjami fizycznymi? Powiem Wam, zastanawiałem się, jakie są pozytywne rzeczy, jakie są negatywne rzeczy każdego nośnika, czyli nośnika fizycznego i nazwijmy to nośnika cyfrowego, bo tak naprawdę nośnik cyfrowy, no to nie ma czegoś takiego. Cyfrowy, tak? Czyli coś gdzieś tam jest w powietrzu, ale nie masz tego fizycznie w ręku. Zaletami na pewno fizycznych kopii jest to, że bardzo lecą na nostalgii i sentymencie, czyli kupujemy nośnik z jakąś grą fizyczną, bo czujemy do jakiejś gry nostalgię. Ja mam tak bardzo często, oczywiście mówimy tutaj bardziej o grach retro, ale te nowe tytuły, ja na przykład podchodzę tak, że jeżeli otrzymałem kod na przykład od Microsoftu albo od Sony na jakąś grę i ta gra mi się podoba, ja zazwyczaj ją i tak sobie kupuję fizycznie, zresztą to zawsze pokazuję na recenzjach, że tą fizyczną kopię mam i jakby nie widzę w tym problemu, tak? Lubię sobie postawić fajne gry na półce, do które lubię wracać. Inna sprawa, że no właśnie tutaj przewaga gier cyfrowych od razu wejdzie, że bardzo często tych gier już nie rozpakowuję, bo nie mam po co. Nie muszę grać z płyty, skoro mam dodaną tą grę do mojego konta Microsoft albo do konta Sony i w każdej chwili PlayStation i Xboxa oczywiście i w każdej chwili mogę za pomocą jednego kliknięcia ściągnąć tą grę online i to będzie szybsze niż odpalenie z płyty paradoksalnie, bo jeżeli wrzucę płytę, to jeszcze to musi się ta cała płyta zgrać i jeszcze muszą się pobrać patche, a tak od razu mi się to wszystko pobiera i tak naprawdę jest to szybsze. Ostatnio na przykład instalowałem Oliwierowi GTA 5 na kompie i tam było chyba 120 giga i to się ściągnęło błyskawicznie. Jakbym miał teraz instalować na przykład na PlayStation powiedzmy 5, GTA 5, no to też by to, wydaje mi się, żeby trwało to dłużej niż by się ściągało z internetu. Drugą rzeczą jest to, że jako kolekcjonerzy, fani lubimy chwalić się fajnymi grami, fajnymi gadżetami.
U mnie to może jest to mniej widoczne, bo u mnie tego nie ma, ale wiem, że wielu graczy tak do tego podchodzi, że lubią sobie postawić wystawkę za sobą, na przykład, niekoniecznie youtuberzy, gracze, tak, z ulubionymi grami, tak, czyli na przykład, nie wiem, ktoś jest fanem nawet tego Call of Duty, no to fajnie całą ściankę postawić wszystkich części Call of Duty i też ludzie wtedy kupują te fizyczne rzeczy. Kolejną rzeczą, która według mnie jest bardzo istotna, to dzisiaj to jest może trochę bardziej płynne, że fizyczny nośnik faktycznie posiadasz. Masz to w dłoni, faktycznie to posiadasz. Cyfrowa gra ma tą wadę, że nie jest ona twoja, jest ona ci wypożyczona na zasadzie użyczenia licencji, której będziesz mógł używać tą grę. Jak długo? Nie wiadomo. Ostatnio był głośny case Ubisoftu z The Crew, gdzie zostały wyłączone serwery i gracze, którzy włożyli w to masę pieniędzy do jakichś tam DLC-ków, do jakichś nowych furek czy czegoś, nagle wszystko to stracili jednym ruchem Ubisoftu, który zamknął serwery i tak naprawdę ta cyfrowa kopia dzisiaj nie jest, no, nie stanowi niczego, tak? Natomiast oczywiście tutaj mówię dlatego, że jest to płynne, to, że posiadamy, bo ci, co posiadali edycję fizyczną, też niestety wszystko stracili z tego względu, że gra wymagała podpięcia do internetu, do serwerów The Crew, więc nawet jeżeli posiadałeś wersję fizyczną i wyłączyli ci serwer, no to i tak wszystko tracisz. To tego typu rzeczy zdarzały się już o wiele wcześniej. Ja lubię powracać do tej gry MAG, multiplayer na 128 chyba osób. To było za czasów PlayStation 3. Kupowali gracze te gry, znaczy nie mówię, że ona jakaś była popularna, ale kupowali powiedzmy fizyczne nośniki i nagle serwer został wyłączony w grze multiplayer i w zasadzie płyta możesz ją przez balkon wyrzucić i zobaczyć, jak leci. Także dzisiaj to też nie jest do końca prawda, że kupując fizyczny nośnik, fizyczną grę jesteś faktycznie jej właścicielem, bo gdzieś tam może być podłączenie do serwera i jeżeli tego podłączenia do serwera nie ma, to gra się nie uruchomi. Tutaj w mojej opinii wygrywa taka firemka z Japonii, Nintendo, gdzie faktycznie kupując edycję fizyczną, faktycznie jesteś jej właścicielem. Nawet jeżeli nie masz podpięcia do internetu, chyba we wszystkie. Nie chcę, no oczywiście jeżeli gra jest multiplayerowa, no to wiadomo, ale większość tych gier, na przykład singlowych, czy wydaje mi się, że większość gier Nintendo na Switcha jesteś w stanie sobie z takiego fizycznej kopii odpalić i tutaj widzę spory potencjał, że tam gdzie, zresztą do Nintendo zaraz dojdziemy, bo tu jest w ogóle ciekawa rozbieżność, jeżeli chodzi o fizyczne nośniki i tu gdzie zawodzą i no, można powiedzieć third party deweloperzy, tam Nintendo widzi swoją niszę i konsekwentnie w tą niszę idzie. Także to, że posiadamy fizycznie w ręku płytę, nie znaczy. Inną sprawa jest jeszcze, nie wspomniałem o tym, to po prostu najbardziej kiepskie rozwiązanie, które tak naprawdę stosuje Activision Blizzard, czyli za nagranie na samym nośniku jedynie instalera, czyli kupujesz płytę, masz tą płytę w domu, a na niej jest nagrany 3-megowy installer, więc jak chcesz grać, i tak wszystko z serwera musi się pobrać. Ja nie wiem, czy na przykład kupując nawet fizyczny nośnik, tak było chyba z Modern Warfare 2, czy za na przykład 20 lat będziesz chciał zagrać sobie w Modern Warfare i będziesz miał tą możliwość. Czy serwery nie zostaną wyłączone, bo po prostu ktoś uzna, że już to jest nierentowne, nie ma sensu tego trzymać, odcinamy dopływ tlenu do Modern Warfare i gra znika. Ty masz fizyczny nośnik, ale na niej jest tylko installer. Nie możesz zagrać, więc nie możesz uruchomić tego tytułu. Kolejna, wydaje mi się, ciekawa sprawa to to, że fizyczne nośniki zaczną, to już mówiłem o tym, gry na fizycznych nośnikach zaczną być czymś w rodzaju edycji kolekcjonerskich. Tak naprawdę już kilka firm to robi, m.in. Limited Run. Nie jestem wielkim fanem tej firmy, zdarza mi się czasami u nich coś kupić, nie ukrywam. Bardzo są to tytuły wybiórcze, ja sobie może otworzę tutaj Limited Run, aczkolwiek czasami naprawdę mają bardzo fajne wydania gier, ale o co chodzi? Jeżeli gra wychodzi na przykład tylko w wersji cyfrowej i raczej wiemy, że ona nie wyjdzie nigdy w wersji fizycznej, bo często takie mniejsze gry indyki raczej nie mają szans, żeby pojawić się na
wersjach fizycznych, no to Limited Run wydaje wersję pudełkową danego tytułu. Ona jest zazwyczaj sprzedawana przez określony czas, więc jeżeli jej nie kupisz w określonym czasie, no to potem ona, to nie do końca, że już nie będziesz miał możliwości, bo raz do roku oni mają wielką wyprzedaż, gdzie możesz te tytuły, które Cię ominęły, trafić, kupić ponownie. Ale powiedzmy, jeżeli chodzi o normalną sprzedaż, masz tą grę przez jakiś tam czas możliwość do kupienia w edycji fizycznej. Limited Run zawsze robi tak, że wypuszcza zwykłą wersję. Tu na przykład bardzo dobry przykład. Posłużę się fajnym przykładem, bo wczoraj na Limited Run pojawiła się wersja Layers of Fear na PlayStation 5 w wersji fizycznej. Właśnie możliwość do kupienia w dwóch wersjach. Wersja zwykła, czyli zwykłe standardowe pudełko z białym takim tym labelem PlayStation 5, Layers of Fear od Bloober Team, nie ma problemu. Kosztuje ona 39,99, możesz sobie ją kupić i jest to jakby wersja fizyczna. Natomiast pojawi się też wersja kolekcjonerska za 64,99 z soundtrackiem, jakimś tam plakatem i pudełkiem wzorowanym na taśmie wideo. I ja w tym momencie, jeżeli jestem przy wideo, muszę wymienić baterię, bo właśnie ona siadła. Ok, więc wracając do samego Limited Run, można lubić, nie można nie lubić. Ja lubię na przykład też to w Limited Run, że oni bardzo często te gry są pewnego rodzaju ukłonem dla fanów. Przykładowo, ostatnio wyszedł Turok Trójka w edycji fizycznej przez Limited Run właśnie wydanej i one na przykład są wzorowane na pudełkach z Nintendo 64. To jest bardzo spoko. Wiemy, że Alan Wake 2 w końcu dostał edycję fizyczną, pojawiła się ona na Amazonie, znaczy dostanie edycję fizyczną, pojawiła się ona na Amazonie, sam sobie ją kupiłem, ale możecie też ją kupić przez Limited Run w wersji kolekcjonerskiej, która jest tylko dostępna na Limited Run, ale cena jest tutaj absurdalna, $200 to się w ogóle nie opłaca, bo jak doliczysz wysyłkę i podatek, to w ogóle to jest absurdalne, żeby to kupować. Ale żeby długo nie szukać, podobnie THQ robi, nie wiem czy wiecie, pewnie wiecie, tylko THQ poszło troszkę krok dalej. Wydaje swoje gry i dzieli swoje gry na edycję zwykłą i edycję kolekcjonerską. Zwykła edycja jest edycją fizyczną i kolekcjonerska oczywiście też jest wersją fizyczną, ale obie są limitowane. I wydaje mi się, że większość wydawców może iść w tą stronę. I tak na przykład Gothic Remake pojawił się tylko w edycji kolekcjonerskiej, czy tam pojawi się tylko w edycji kolekcjonerskiej 7,5 tysiąca egzemplarzy. Ok, ale tu mamy edycję kolekcjonerską, no to wiemy, że te edycje są zawsze limitowane. Ale dalej. South Park Snow Day. Wielu uważa, że gra nie wyszła, ale zobaczcie. Mamy edycję kolekcjonerską, czyli tą, którą pokazywałem na filmie. 5000 egzemplarzy się pojawiło. Ale mamy edycję standardową, czyli w zwykłym pudełku, która też jest nazwana Limited Edition, bo tylko tych pudełek z tą grą jest 4000. To jest standardowe, klasyczne pudełko, 4000 kopii. Podobnie było z Alone in the Dark, standardowa edycja, czyli w zwykłym pudełku 5000 kopii i 5000 kopii na edycję kolekcjonerską. I tak było też z Outcastem, tak było z Jagged Alliance 3. Tutaj było bardziej to limitowane, bo edycja standardowa, czyli pudełko było 2500 kopii, no i potem limitowane były 750 i 200 kopii. Także słuchajcie, powiem Wam, że THQ wydaje mi się, że znalazł sposób na to, czy też może inaczej, bo nie wiadomo, czy to jest opłacalne, bo może to dla THQ nie jest opłacalne, ale wydaje mi się, że znalazł idealny sposób na to, aby zadowolić i tych, którzy lubią edycję cyfrową, i tych, którzy chcą mieć fajne wydanie fizyczne, a przy tym nie zalewać rynku grami, które potem leżą w sklepach. Więc tych edycji jest stricte limitowana ilość, na przykład 5000 i 5000 graczy grę fizyczną dostanie. Nie chcesz, możesz kupić sobie edycję cyfrową. I to wydaje mi się, że jest to ogólnie spoko. Uważam, że tutaj, jeżeli chodzi o to, jak THQ to rozwiązało, to wydaje mi się, że nawet lepiej niż Limited Run i tutaj mogę tylko pochwalić THQ za fajne podejście, aczkolwiek tak jak mówię, spodziewałbym się, że to się pojawi częściej u innych wydawców lub też inne małe firmy, takie jak, znaczy małe, może nie małe, ale takie mniejsze niż duzi wydawcy, przejmą na siebie, tak jak właśnie Limited Run, przejmą na siebie wydawanie fizycznych kopii danej gry, tak? Czyli na przykład Sony wydaje
powiedzmy nowego God of War'a i on się pojawia tylko w edycji cyfrowej, albo na przykład Hellblade 2, żeby nie być tutaj, nie wychodzić na psychofanboya PlayStation. Hellblade 2 wychodzi tylko w edycji cyfrowej i Limited Run robi z nimi deala, mówi słuchajcie, to my wydamy w edycji fizycznej Hellblade'a, czy tam nowego God of War'a, w stricte limitowanej edycji, więc ta gra nie będzie leżała na półkach, no i pewnie to na pniu się wszystko sprzeda. Spoko, idealne rozwiązanie. W każdym razie, no wracając do tematu, wiemy, że cała ta popularność fizycznych nośników z roku na rok spada. Mam tutaj porównanie w sprzedaży pomiędzy 2022 a 2023. Z 2024 jeszcze nie mam danych, ale słuchajcie, spadek pomiędzy 2022 a 2023 był na poziomie 4,42%, czyli to nie jest dużo, ale powiedzmy sobie szczerze, no to jest prawie 5% spadło. Prawdopodobnie w 2023 a 2024 również spadnie to 5, może nawet 7%. Natomiast jeżeli chodzi o edycję cyfrową, zaliczyła ona wzrost o 3,67%, czyli prawie 4% wzrosło. Czyli tam, gdzie spadła edycja fizyczna, sprzedaż, tam wzrosła prawie o tyle samo kupowanie edycji cyfrowych. Co oznacza, że coraz więcej graczy odchodzi od tego, żeby kupować edycje fizyczne na rzecz kupowania edycji cyfrowych. Jakie są wady edycji fizycznych? Bo to nie znaczy, że one nie mają wady. Dla mnie osobiście jedną z największych wad jest to, że to zajmuje miejsce. Fajnie to wygląda na półce, ale miejsca nie jest z gumy. Jak ktoś ma swój dom, pałac Carringtonów, spoko. Ja mieszkam w bloku w 3 pokojach i nie mam miejsca tak, żeby sobie składować wszystko, co bym chciał. Dlatego jestem tak zwanym kolekcjonerem wybiórczym, bo nie miałbym gdzie tego wszystkiego składować. Ja zbieram tylko te gry, które faktycznie chcę mieć. Ale faktycznie jest to coś, takiego, że zajmuje dużo miejsca. Przewagą edycji cyfrowej nad edycją fizyczną jest jej szybka dostępność. To myślę, że każdy z Was wie. Jeżeli chcesz sobie ściągnąć grę na Steama, z PlayStation Store'a czy Xboxa, odpalam konsolę, 3 kliki i gra już mi się pobiera. W przypadku, jeżeli macie gier na przykład fizycznych w domu 10, to nie jest problem, ale jeżeli macie w domu gier 1000, 2000, 10 tysięcy, to już może być problem. U mnie, powiem Wam, to jest problem. I pamiętam taką z mojego życia śmieszną sytuację. Potrzebowałem zgrać materiał z Wiedźmina 2. I teraz tak, mogłem go poszukać, gdzieś go w szafie miałem, tą edycję taką kolekcjonerską Wiedźmina, instalować to z tych płyt po kolei, do czytnika to zaraz jeszcze wrócę, a mogłem to kupić za chyba 25 zł, było w promocji na Gogu. Więc ja to kupiłem. Łatwiej mi było wydać te 25 zł i od razu ściągnąć tą grę, niż szukać, wywalać wszystko z szafek i potem jeszcze instalować z płyt. Prostsze było dla mnie kupienie tej edycji. I tutaj to jest ten moment, w którym ja zrozumiałem, że faktycznie edycje cyfrowe mają pewną przewagę. Ale jest tutaj jeden problem. Miałem spokojne sumienie, że kupując tą edycję cyfrową, ja i tak mam tą edycję fizyczną gdzieś tam w szafce, więc to mnie nie bolało. Powiem Wam też taką ciekawą historię, kiedy wchodził Game Pass PlayStation Plus, a miałem go od pierwszego miesiąca, odkąd zaczął PlayStation Plus działać, miałem go u siebie na PlayStation 3 i miałem spory zgrzyt z tym, że dorzucali duże gry w edycji cyfrowej, na przykład taka mała historia, na przykład Space Marine wychodził, on był mogłeś sobie w niego zagrać w edycji cyfrowej, ale ja go nie miałem fizycznie i to mnie bolało. Ja bardzo często te gry, które wychodziły cyfrowo, ja je sobie kończyłem cyfrowo, za darmo, czy tam w ramach abonamentu PlayStation Plus, ja i tak kupowałem edycję fizyczną i stawiałem ją na półce. Nie wiem, tak miałem, dzisiaj to nadal jest, tak? Tylko dzisiaj raczej jestem już nastawiony na to, że kupuję te gry, które mi się faktycznie spodobały. Jest to pewnego rodzaju dla mnie taka, że dostałem ten kod za darmo, rekompensata za twórcy, żeby też na mnie zarobili. Kupuję tą grę fizycznie i jakby nie mam z tym problemu. Ale z tym Wiedźminem to jest właśnie to, że
szybciej było mi ściągnąć ją z internetu niż szukać, ale z drugiej strony wiem, że ta fizyczna kopia gdzieś tam u mnie w szafce jest, także ja miałem spokojne sumienie. Ale to też pokazuje właśnie tą przewagę tej edycji fizycznej, że ona jest dostępna od razu. Nie musisz czekać, musisz czekać aż się pobierze, tak? Ale jest to jakby szybkie, tak? Błyskawiczne. I to wydaje mi się jest bardzo dużą przewagą, jeżeli chodzi o cyfrowość gier. I powiem Wam, że tutaj, jeżeli chodzi o cyfrowe gry, to jest jeszcze streaming gier, który tak naprawdę jeszcze bardziej jest szybki niż ściąganie gier cyfrowo. Dlaczego? Bo streaming gier daje Ci możliwość odpalenia gry od razu, bez instalacji, bez instalowania patchy, gry, zgrywania z płyty. W streamingu masz dostęp do gry od razu. Nie czekasz, nie instalujesz, chcesz zagrać sobie, dzisiaj chcesz sprawdzić 10 gier, z których każda zajmuje po 80 GB i jesteś w stanie to zrobić w godzinę. Normalnie na edycjach cyfrowych tego nie zrobisz, bo musisz czekać, aż się wszystko pobierze. Tak? Także tu jest jeszcze przewaga właśnie tego streamingu, ale o streamingu to już może kiedy indziej. Dobra, mam, słuchajcie, dane z Wielkiej Brytanii. Top 20 gier, one są z 2023 roku i porównanie edycji fizycznych i edycji cyfrowych, jak to się tutaj sprzedawało. Nie będę wszystkiego przytaczał, natomiast chcę Wam pokazać mniej więcej, o jakich tutaj mówimy mniej więcej różnicach. Hogwarts Legacy 847 000 kopii fizycznych, 1 074 000 kopii cyfrowych. Jaka jest różnica, jaki jest przyrost? W kierunku edycji cyfrowych 55% rynek cyfrowy Hogwarts Legacy zajął, oczywiście w UK, 45% rynek fizyczny. To nie jest wcale zła, bo to jest mniej więcej pół na pół. Oczywiście patrząc inne gry, na przykład Call of Duty Modern Warfare 388 000 kopii fizycznych, 850 000 kopii cyfrowych. Tutaj już jest większa różnica, rynek cyfrowy 69% prawie przejął. Także tutaj też jest właśnie pokazane, ale zwróćcie uwagę, że na przykład bardzo często gry, które są multiplayerowe, częściej są kupowane właśnie w edycjach cyfrowych niż w edycji fizycznej. Przykład Diablo. Fizycznych kopii 67 600, niewiele. Cyfrowych kopii 375 000. Przyrost 84%. I powiem Wam, wydaje mi się, że tu jest widzę tutaj pewną zależność. Dlaczego gry, które są multiplayerowe, czyli gry, do których będziesz, powiedzmy, w przeciągu roku wracał wielokrotnie, są bardziej popularne edycje cyfrowe niż pudełkowe. Ano dlatego, że przy edycji cyfrowej możesz ją mieć na dysku. Nie musisz szukać płyty, zmieniać płyty, instalować. Masz po prostu edycję cyfrową, klikasz, grasz. Jeżeli grasz tak jak ja w dużo gier, jeżeli chciałbyś kupować to wszystko w edycjach fizycznych, to dochodzi jeszcze zmiana płyt. Wiem, że to jest pierdoła, ale mnie to irytuje na przykład. I wiem, że na przykład ja gram w coś aktualnie na PlayStation 5, a Oliwier mówi, chciałbym zagrać w GTA 5, więc ja muszę ściągnąć pudełko, wyjąć płytę, schować, znaleźć to pudełko z GTA 5, wrzucić i potem jest to irytujące, kiedy chcę zagrać w inną grę i znowu muszę wymieniać te płyty. Jakbym miał to cyfrowo, no to po prostu przełączam się z jednej gry na drugą. I wydaje mi się, że właśnie te gry multiplayerowe, które wymagają, czy tam zachęcają graczy do tego, żeby na przykład codziennie sobie grać, są właśnie dlatego częściej kupowane cyfrowo, bo nie ma tego problemu, tak? Nie musisz szukać płyty, zmieniać płyty, klikasz, grasz, tak? Także no oczywiście poza, nie wspominając o ściąganych patchach, ale wydaje mi się, że właśnie tak to mniej więcej działa, że jest tutaj też jeden z powodów, tak? Nie mówię, że jest to powód jakiś turbo istotny, ale pokazuje, że coś takiego gdzieś sobie tam faktycznie jest. Miałem taką fajną... widzicie, nie mam tego, gdzieś mi to znikło. Miałem taką fajne porównanie, pewnie tego już nie znajdę, jak sprzedawały się edycje cyfrowe i edycje fizyczne względem wydawców.
i była tam właśnie podane na przykład EA, jaka ta była różnica i tak dalej. Ale widzę, że gdzieś mi to zniknęło i nie mogę tego teraz znaleźć, a szkoda. Więc to, co mi się tam rzuciło w oczy, to idealne wyważenie sprzedaży cyfrowej i fizycznej w Nintendo. Tam ta różnica była 50-50, czy tam 51-49, jakieś takie niewielkie zmiany, tak? Także gry na Nintendo, na Switcha, połowa graczy chętnie kupi edycję cyfrową, ale druga połowa kupi fizyczną. Dla nich zrezygnowanie z rynku fizycznego dla Nintendo jest absolutnie nie do pomyślenia. I ja nie sądzę, że przy kolejnym Switchu 2 i jeszcze kolejnym jakiejś konsoli, która się pojawi, zrezygnują z fizycznych nośników. Tutaj akurat jest pewna taka historia, jeżeli chodzi o Nintendo, bo Nintendo było zawsze twardogłowe i oni zawsze, zauważcie, że w większości konsol poza Wii i Wii U zawsze tworzyli swoje nośniki. Na NES-a, na SNES-a, na GameCube'a, teraz na Switcha. To są nośniki, które były wyprodukowane przez Nintendo. Dlaczego? Ano dlatego, że podejrzewam, że w tej polityce się nic nie zmieniło, że Nintendo oprócz tego, że daje Ci licencję, że możesz grę zrobić, musisz od nich kupić nośniki. To jest od czasów NES-a. Chciałeś zrobić jakąś grę, byłeś third party deweloperem, musiałeś nie tylko zapłacić haracz Nintendo, musiałeś jeszcze kupić od nich nośniki, kartridże i dopiero oni Ci nagrywali tą grę na nośnik. I oni na tych nośnikach najwięcej zarabiali. Dodatkowo jeszcze zarabiali. Dlatego nie sądzę, że chcieliby, czy Nintendo chciałby zrezygnować z fizycznych nośników, bo tam oni to myślą cały czas tym torem od czasów NES-a. Oczywiście Wii i Wii U to były pewnego rodzaju anomalie, ale one wymusiły troszkę to, że rynek się zmieniał. Zauważcie, że Wii miało nadal napęd DVD, kiedy już wszyscy mieli Blu-raye, ale to było jakby trochę tak, że te nośniki względem tego, co można było zmieścić na Blu-rayu, jeżeli to byłyby kartridże, niewielkie kartridże, no to by nie miało racji bytu. Oni się nauczyli na Nintendo 64. Oczywiście Nintendo 64 miało ponownie autorski nośnik, kartridż, ale w tym wypadku akurat Nintendo, wydaje mi się, dało trochę dupy, bo nadeszła rewolucja CD, która była nośnikiem tanim, pojemnym i w porównaniu do tego, co oferowało Nintendo 64, a co oferowało w tamtym czasie PlayStation, Sega Saturn, no to nie było co porównywać. Nintendo oczywiście mogło robić fajne gry, ale nie było tam cutscenek, które w tamtym czasie, kiedy weszło PlayStation i Sega Saturn, były bardzo istotnym elementem. Bardzo ważne było muzyka w formie audio, dialogi, cutscenki, to były istotne elementy rozgrywki. A Nintendo nie mogło tego. Oczywiście, no, chociaż mamy tutaj Residenta 2, który jest niechlubnym przykładem, chlubnym przykładem, ale to jedna jaskółka niestety wiosny nie czyni. Dlatego oni potem się nauczyli, że w przypadku właśnie nie mieli jeszcze technologii może, żeby produkować tak duże kartridże, które mogłyby równać się na przykład z pojemnością Blu-rayów, więc poszli w płyty wtedy DVD, tak? Dzisiaj mamy Switcha, nie wiem jakie są największe pojemności kartridży Switcha, nie interesowałem się nigdy, zobaczmy. Ale są to wielkości, które mogą w pewien sposób od 1 do 32 GB. No nie jest to dużo, ale też pamiętajmy, że Nintendo Switch nie jest konsolą, która potrzebuje więcej miejsca, bo dzisiaj te filmiki już się nie ogląda. Dzisiaj filmiki są zazwyczaj na engine'ie, natomiast konsola też nie potrzebuje jakichś super ekstra wypasionych tekstur, bo mamy tutaj tylko maksymalnie sygnał w 1080p, ale to właśnie pokazuje to, że no nie potrzeba, tak? Nie potrzeba, więc po co? Natomiast no 32 GB, no to wbrew pozorom dzisiaj wydaje się to niewielka ilość, wręcz można powiedzieć, że żenująco mała, ale na przykład takie gry jak Luigi Mansion 2 HD, wygląda to świetnie, kolorowo, sympatycznie. Gracze lubiący Nintendo dostają dokładnie to, co lubią i to jakby nie widać tego za bardzo. No owszem, no jakby chcieli wydać, nie wiem, na Switchu, nie wiem, Horizona albo jakiegoś God of War'a, no to pewnie byłby problem. Pewnie by musieli to zrobić na kilku kartridżach może, ale chodzi o to, że
Ta 32-gigabajtowa pojemność na potrzeby Switcha w mojej opinii spokojnie wystarcza. Ale wracając do tego Nintendo, wydaje mi się, że Nintendo nie zrezygnuje z nośników fizycznych i tam, gdzie pojawią się ponownie te firmy, które będą próbowały wydawać albo nośniki fizyczne w stricte limitowanej ilości, tak jak robi to THQ, albo będą to przerzucać na jakieś zewnętrzne firmy typu Limited Run, Switch będzie spokojnie kontynuował swoją dotychczasową politykę i myślę, że ta różnica pomiędzy edycją cyfrową a fizyczną tam będzie niezaburzona. Oczywiście to może kilka procent się przenieść w jedną lub w drugą stronę, ale myślę, że będzie się to utrzymywało na dość właśnie takim poziomie równym pomiędzy edycjami fizycznymi a edycjami kolekcjonerskimi. Więc powiem Wam tak, podsumowując mój długi monolog, spodziewam się, że kolejne konsole będą głównie zorientowane na Game Passy i granie cyfrowe. Nie znaczy to, nie wydaje mi się, że nośniki fizyczne znikną, będą opcjonalne i to mocno opcjonalne. Spodziewam się, że większość wydawców pójdzie w tą stronę, którą poszło THQ. Nie zasypywanie grami na, nazwijmy to, PlayStation 6 na przykład, sklepów, czy będą po prostu one bardzo stricte limitowane, czyli na przykład 3000 kopii i te 3000 kopii każdy, kto będzie chciał mieć edycję fizyczną, kupi sobie. Oczywiście to się wiąże z tym, że będziesz musiał mieć jeszcze dodatkowy nośnik, znaczy czytnik, żeby sobie w taką edycję pograć. Większość będzie już korzystała właśnie z jakichś tam Game Passów, bądź z edycji cyfrowych, ale nie wydaje mi się, że to tak szybko zniknie. Przynajmniej nie w kolejnej wersji konsol, nie w kolejnej iteracji konsol. Jeżeli chodzi o Xboxa, wydaje mi się, że tutaj sprawa jest trochę bardziej skomplikowana, bo wydaje mi się, że Xbox czy Microsoft dąży do tego, żeby konsola już była całkowicie cyfrowa. Samo to, że zwalnia ludzi, którzy odpowiadają za wydania fizyczne, samo to, że duże tytuły jak Alan Wake 2 czy Hellblade nie dostają edycji fizycznych, pokazuje, że gdzieś tam oni już raczej myślą, żeby kolejna konsola była czymś w rodzaju Xbox Series S, czyli bez czytnika, wszystko wycelowane w cyfrę, pobierasz, grasz i oczywiście Game Passik, który tak naprawdę może w ogóle wyprze w którymś momencie, może oni właśnie w założeniach kilkuletnich, w planach kilkuletnich w przód, może oni właśnie chcą tego, żeby już nawet gracze nie kupowali edycji cyfrowych, a wszystkie gry trafiały do Game Passa i żebyście płacili tylko abonament. Czyli tak naprawdę to, co jest w Netflixie, bo w Netflixie kupując subskrypcję masz dostęp do wszystkich filmów. Amazon trochę rozwiązał to inaczej, bo masz subskrypcję, gdzie masz tych filmów ileś tam, ale możesz dodatkowo jeszcze film wypożyczyć lub kupić. Więc może to jest właśnie też to, w którą stronę chce Microsoft iść. Game Pass i duże gry, które na przykład nie trafiły do Game Passa, będziesz mógł sobie wypożyczyć. Na przykład na tydzień, albo na 2, albo na miesiąc. Może to jest właśnie też droga, w którą twórcy chcą iść, bo takie wypożyczenie, powiem Wam, dla producentów oprogramowania, gier jest idealne. Po pierwsze, wypożyczasz nie ma problemu, że ta gra Ci znika z biblioteki, jeżeli czas wypożyczenia Ci się skończył, tak? Więc bardzo często to by było proste, jeżeli chcemy zamknąć serwer jakiejś gry, no to czekamy, aż się skończą wszystkie wypożyczenia i nie dajemy możliwości wypożyczenia nowym graczom. Czyli kończą się te, powiedzmy, w przeciągu miesiąca, kończą się wszystkie te czasy, kiedy były gry wypożyczone i potem już nikt nie może tej gry przedłużyć, kupić czy wypożyczyć ponownie, zamykamy serwer. Prosta, czyste rozwiązanie i możliwe, wydaje mi się, że Microsoft może do tego dążyć, do właśnie wypożyczania gier na określony czas. To da im dużo większą elastyczność w kwestii tego, kiedy zdejmować dany tytuł z serwera, jeżeli nie jest on rentowny. Wydaje mi się, że to ma z ekonomicznego punktu widzenia więcej sensu. Oczywiście z punktu gracza mojego jest to złe, bardzo złe, ale staram się tutaj patrzeć z obydwu stron, a nie tylko z perspektywy złego gracza, który jest wściekły na to, że edycje kolekcjonerskie znikają. Także jest tutaj, wydaje mi się, też coś takiego, że będzie to w tą stronę sobie niestety szło. Jakie są dobre, bo powiedziałem Wam, że mogą być jakieś dobre elementy tego, że edycje cyfrowe
coraz bardziej się zaczną przyjmować, a edycje fizyczne zaczną znikać. Spowoduje to, że edycje fizyczne danych gier ich wartość będzie wzrastała. I dzisiaj te gry kosztują niektóre po 10 zł, po 15, ale z czasem, kiedy tych edycji cyfrowych będzie coraz więcej, gracze upragną tego, bo większość graczy to są klamociarze, tak jak ja, po prostu zbierają. I gracze będą sobie kupować te tytuły po to, żeby sobie postawić na półkę. I niekoniecznie muszą to być, wiecie, że wszystkie gry muszę mieć na PlayStation 3 na przykład. Nie. Może będziesz chciał mieć na przykład, nie wiem, wszystkie części Killzone'a albo wszystkie części, nie wiem, Need for Speed'a i będziesz sobie je dokupował i ich wartość będzie, wydaje mi się, wzrastała i tutaj to jest, wydaje mi się, dobra rzecz, trochę jak z kasetami wideo. Dzisiaj jest to nisza, ale są turbokolekcjonerzy, którzy wydają tysiące złotych na unikalne kasety wideo i myślę, że to będzie trochę tak jak z grami właśnie w edycji fizycznej. Będzie taki moment, kiedy większość graczy się odwróci w ogóle od nośnika fizycznego i stwierdzą, że po co mi to i będą kupować cyfrowe, ale za kilka lat to wróci. To wróci ta moda na fizyczny, zresztą dzisiaj moda na retro też wróciła, tak? Nagle wszyscy sobie przypomnieli, że fajnie mieć kartridże do NES-a, płyty z Saturna, z PlayStation i gracze zaczynają odkrywać bardzo często na nowo, kupując te gry. I to jest fajne. To jest fajne, natomiast jest to pewnego rodzaju takie koło zatacza historia, jak w przypadku właśnie tych VHS-ów. Myślę, że w przypadku gier może być podobnie, Także dajcie znać, co wy myślicie, nie mówcie mi, jakbyście chcieli, bo to jakbyście chcieli, to jak ja bym chciał, to raczej nie będzie. Patrzmy na to raczej w sposób taki zimny i bardziej tak patrzmy pod kątem nie tego, co się graczom opłaca, bo to jest właśnie błąd. Patrzymy przez to, co by nam się opłacało. Żadna firma tak nie patrzy, co się opłaca graczom. Każda firma patrzy, co się opłaca bardziej firmie, korporacji, co zrobić, żeby wykresiki w Excelku cały czas rosły, a nie co powie Krzysiu w Polsce, że jest niezadowolony. Kogo tam obchodzi Krzysiu? Bardziej ich interesuje to, żeby w Excelkach wykresiki rosły, żeby akcjonariusze byli zadowoleni. Także nie piszcie mi, co byście chcieli, ale jakie są według Was prognozy, takie bardziej prognozy, w którą to stronę może iść, bo ja nie twierdzę, że to, co ja Wam przedstawiłem tutaj, to się spełni. Może się nie spełni, może będzie zupełnie inaczej, a może w ogóle błędne założenia mam i będzie w ogóle co innego. Natomiast jestem ciekawy tutaj tego, co Wy myślicie. No, a każda dyskusja, wydaje mi się, jest w pewien sposób rozwijająca, więc dajcie znać, co Wy chcielibyście, jak Wy zapatrujecie się na przyszłość edycji fizycznych i edycji cyfrowych i tych wszystkich abonamentów. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz film wygenerowany przez platformę YouTube. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki jak zwykle w opisie.